Dzień dobry. Dziś będzie troszeczkę nietypowy film, bo film wyszedł przy okazji testów. Testowałem sobie dzisiaj Versę i tam Manticore jest trochę dalej, ale wyłączone oczywiście, bo się, że tak powiem, gryzły. Na polu testowym w Żelaznym Lesie, można powiedzieć, nie? I podczas tych testów wyszła mi ciekawa sytuacja, że w miejscu, gdzie się niczego nie spodziewałem, no bo tak, tu jest linia moich celi, tam jest plomba ołowiana, tu jest pierścionek, prawda, złoty i tu jest boratynka. No a tam jest ten czerwony kapsel, to jest jednokorunów, komonka srebrna. Tak więc podczas testów w miejscu, w którym się zupełnie nie spodziewałem, pojawił się cel i znalazłem go właśnie Versą. Posłuchajcie. Czułość wykrywacza jest ustawiona na 22, ale myślę, że jakbym zmienił to do 18, to nic by się nie stało, więc jest to pewna ciekawostka. Ustawienia nie są robione pod ten cel. Cel zaznaczyłem kamyczkiem, kładąc tutaj ten kamyczek, tutaj widzicie. Zaznaczyłem to kamyczkiem. Ustawienia nie było robione akurat pod ten cel. Ustawienia są, jest to park. Ustawienia zupełnie, można powiedzieć, moje, że tak powiem, klasyczne. Jest jeden ton na pewno, tak. Jest minimalistyczny dual mode, tak jak to nazywam, czyli 20-15. Jest to taki fajny, że tak powiem, pomocnik, ten mix mode przy znajdowaniu celi. No i tak to wygląda, że tor statycznie się odzywa i ta identyfikacja 47-48. Teoretycznie boratynka powinna być tutaj, gdzie jest zaznaczony znacznik. A tutaj tak nisko nie powinno tego być, dlatego że pierścionek złoty jest tutaj. Jest prawidłowo identyfikowany nisko. Więc postanowiłem, że tak powiem, odkryć ten cel i dlatego ten film będzie nietypowy. Dobra, wyłączę tą wersję, chociaż pewnie będzie trzeba ją później włączyć. I pokażę Wam jeszcze coś, o czym zapomniałem. Mam dzisiaj magnes, ale mam magnes taki dosyć słaby. Taki zwykły, że tak powiem, lodówkowy. Chciałem Wam po raz kolejny, bo powinienem to za każdym razem tutaj przychodzę, pokazać, jakie to jest miejsce. Myślę, że ten słaby magnes mi tutaj pozbiera ten grunt. Jak widzicie, zbieranie gruntu się rozpoczęło. Grunt jest wybitnie zmineralizowany i wszystko się, że tak powiem, do niego tutaj łapie. Zobaczcie. To wszystko są grudki ziemi, a w środku są pyłki jakieś czy drobinki żelaza, które powodują, że cały ten grunt, łącznie również z głębokością, bo no, to jest, tam te cele są tutaj akurat na 15 cm, macie mniej więcej 5% żelaza. Powoduje to, że jest to wybitnie trudne miejsce dla wielu wykrywaczy metali. Pokażę Wam jeszcze działanie Manticora na tym celu. Czy Manticore jest w stanie wykryć to? Też można powiedzieć na praktycznie podstawowych ustawieniach. Tak więc co my tu mamy? Mamy
Ultralinear Low Conductors. Myślę, że zmienię to na Generala, bo ten cel jest bardziej wysoko przewodzący. Gdybym chodziło o pierścionek, wiadomo, że użyłbym Low Conductors. Noise Cancel, Ground Balance, Recovery na 5 tym razem. Niech tak zostanie. Tu widzieliście, jakie ma Pharos Limits. Dźwięk Enchanted i co my tu jeszcze mamy? Multi Pharos Speech. Chcę Wam pokazać stabilizator na 1. Stabilizatora zrezygnujemy i ustawimy go na 0. Stronie do gruntu on się tu stoi na 2, czyli dosyć nisko. No i podejście do celu. Tu też coś występuje, prawda? Jest wyraźnie zaznaczona tutaj mineralizacja i jest delikatne przebicie, prawda? Cień rysujący się dokładnie w tym miejscu. Tylko pytanie, czy byście to kopali? To na pewno byście kopali. To jest złoty pierścionek. Ale to? Jeśli przestawię ten wykrywacz w tryb Low Conductors, i spróbuję na Low Conductors, ponownie Manticore znalazł cel tutaj, który sobie później w wersji zweryfikujemy. Tam już mi boratynka pewnie brało, częściowo. A tu jest nie wiadomo co. Tak, dobra, no to Manticorem mamy, że tak powiem, jasność. Sprawdzimy wykryty przez Manticora cel nisko przewodzący, który jest gdzieś tutaj. O. Myślę, że ustawienia pozostały takie same, więc nic nie będę grzebał. Wersa też to widzi. I widzi także ten cel. Ten cel wydaje się drobniejszy, prawda? No, nie wiem, jak sobie technicznie poradzę z wykopywaniem tego cuda tutaj, którego tam gdzieś się znajduje. Oj, niepotrzebnie to włączałem. Dobra, jeszcze raz. Będę potrzebował tego. Zacznę, myślę, od celu pod kamyczkiem. Wersa, włącz się. No, będzie to troszeczkę nieporadne. No ale cóż, czas doświadczeń. Pointer działa. Nie mam tutaj szelek, by sobie to GoPro powiesić. Co się nam tutaj kluje? Zobaczymy, co to jest. O. Może to jakiś gwóźdź będzie? Będzie wstyd, nie? To też jest taka ciekawostka, bo przecież to jest w miejscu, w którym było tak wiele wykrywaczy i akurat w miejscu dojścia na cel, że trudno
sobie nawet pomyśleć, że zostało to przeoczone przez aż tak wiele wykrywaczy, nie? Że się warunki zmieniły. Jest. No niestety, cel okazał się boratynką. Jezus Maria, ona była tutaj. No cóż, znaczniki za każdym razem tutaj rozkładam i dlatego chyba, no jest to boratynka, no. Jeśli mnie wzrok nie myli, tak? Jest to nasz Jan Kazimierz. Dosyć płyciutko ziemia się chyba ubiła, więc, że tak powiem, zepsułem sobie pole testowe. No cóż, chociaż nie no, Jan pisze, Jan Kazimierz Król. Zapodamy tutaj z powrotem tą boratynkę. Ziemię trzeba będzie ponownie ubić. No niestety. Wracamy do celu, który był tutaj. Cel odkrył Manticore. Żeby nie było niedomówień, to Manticore odkrył ten cel. No i ciekawe, co to będzie. Myślę, że to będzie raczej cel nisko przewodzący, przynajmniej tak te wykrywacze wskazywały. Wersa oczywiście też w pełni go wykrywała, chociaż był to cel dosyć delikatny. Tego akurat nie zakopałem. No nie. Trzeba użyć Versace, jak to mówicie, nie? Bardziej po prawej stronie, jak słyszeliście. No, żeby nie musiał Manticora włączać. No, ale nie ma. Gdzieś jakaś drobinka tutaj się nam poniewiera. Typ statyczny troszeczkę odpowiada. Czułość może większą troszeczkę, chociaż to chyba nie pomoże. Coś z boku bardziej. I jeszcze trochę. A jak nie będzie, to trzeba będzie włączyć bestię. Nie ma. Być może pinpointer tego też nie widzi, bo to może być jakaś drobina. Jest wiele kawałeczków drobnego również ołowiu. Chyba tu, nie?
No ciężko, ciężko, ciężko. Co ja tu mam? Dobra. No nic, włączamy Manticora. Manticor na czułości 22. Tu jest tak wysypana ziemia dodatkowo, ale niestety być może cel był bardzo, bardzo drobny i znajdował się na wierzchu. Został przeze mnie przestawiony i zniknął. Zniknął. Dodatkowo Manticor ma jednak mimo wszystko taką przypadłość, że jeśli wykopujecie cel i prawdopodobnie żeście to zauważyli już i ten cel jest w dziurze, czyli wykopujecie, macie sygnał, bach, bach, jest, nie? Kopiecie, bach, bach, sztuchóweczka, jest dołek, powiedzmy 22 głębokości, równiutki, machacie i sygnał jest gorszy. Bo Manticory w ogóle, jak wszystkie minerały, w większości przypadków dyskryminują dziurę. I przy okazji dyskryminacji dziury dyskryminują również znajdujący się w niej przedmiot. Więc na przykład za trakiem miałem taką sytuację, że wykopałem dół chyba na 25 cm, patrzę, moneta na samym dnie, macham, cisza. Więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze wyciągnąć tego pinpointera i ten dołek sobie tylko sprawdzić, bo możecie się, że tak powiem, przejechać. No cóż, wiecie co? Nie chciałbym tego filmu, że tak powiem, przedłużać. Czy ja mam włączony jeszcze Lock Conductors tutaj? Jeszcze chyba, wiecie co zrobię? Użyję Golda. Dlatego, że Gold jest stworzonym programem do szukania drobiazgów, nie? Czy nam tutaj ten Gold pomoże? Postaram się ten Gold w jakiś sposób ogarnąć. Głównie jeśli chodzi o czułość, bo ta czułość tutaj będzie zbyt mocna. Recovery speed damy sobie na 5, a czułość myślę, że ta 18 będzie ok, nie? Dostaję wykrywacz. Dobra. Niestety muszę włączyć stopkowe. Może to, nie? Co wy na to? Ha. No jest. I to niby to, nie? Matko Boska, będę musiał pewnie po ziarnku sprawdzać. No ale niewątpliwie coś tutaj na pograniczu mineralizacji jest. Niemożliwe, trafiłem. Kurde. Dobra. No, wiedziałem. Nie wiem, czy ja to znajdę, moi drodzy. Bo problem polega na tym, że ta ziemia jest taka, że obecnie jaki wziąłbym kawałek tej ziemi, to wykrywacz ją wykrywa, nie? No bo to jest taki, że tak powiem, dziadowski grunt. Więc obojętnie, którą garstkę prawdopodobnie wezmę, chociaż, o nie,
Jeszcze raz. Cisza. 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 Czego to człowiek nie zrobi dla nauki, nie? Ha! Może to jest to. Spróbujemy. Jeszcze chwilę. No jest tam jakieś ziarko, że tak powiem, maku. Nie mam gdzie tej ziemi kurczę dać, żeby było bezpiecznie. Chwila. Moja nowa torba. Nie ma tutaj elementów metalowych na niej, więc myślę, że będzie ok. Albo są elementy metalowe, tylko w torbie. Coś tam chyba jest jednak w torbie metalowego. No, macie chwilę bez komentarza, ale chyba się poddam, moi drodzy. Chyba mnie to przerosło. Chyba mnie to przerosło. No i co? Co wy na to? Pusta ręka, nie? Wyczyszczę ziemi. No nie, dobra. Myślę, że w tym miejscu zakończę ten film. No wybaczcie za to, co zobaczyliście, bo było troszeczkę partyzantki z mojej strony. Ale myślę, że mimo wszystko film dosyć ciekawy. Jeszcze się zastanawiam, czy w ogóle będzie zostanie opublikowany, ale dający również do myślenia. Tryb Gold, nie? Jego czułość jest zabójcza, można powiedzieć, również dla mojej ręki, ale mimo wszystko Versa znajdowała ten cel również, nie? Więc jest to jakiś sposób weryfikacji tego drobnego celu, którego tutaj nie znalazłem, nie? Myślę, że jeszcze raz uruchomię Versę, bo nie daje mi to spokoju. Film będzie przydługi. Gdybym był poszukiwaczem złota, prawdopodobnie bym się uparł i bym dłubał w tym. Miałbym plastikową łopatkę i po prostu bym przesiewał tą ziemię, dopóki bym tego nie odkrył. Dodatkowo, wiecie, powiem wam tak, tryb Gold jest z natury trybem niesamowicie czułym, bo on musi być czuły, żebyście te mikrony złota znajdowali. W tak trudnym gruncie tak naprawdę może dziać się wszystko i ten wykrywacz może pokazywać aż za dużo, prawda? Więc no trudno tutaj powiedzieć, czy faktycznie to, co wykryłem, jest celem z metalu kolorowego, czy nie jest jakimś zaburzeniem.
lub jest to powiedzmy mikrośrucina, prawda, z którą mam ogromny problem, żeby ją znaleźć. Jeszcze raz zweryfikuję to wszystko wersą na tych ustawieniach, które pokazałem Wam wcześniej. Myślę, że tu są jednak elementy metalowe, bo są zamki oczywiście, no, są zamki i to one ściągają. Myślę, że nie udało się znaleźć tego czegoś, co tam było, prawda? Myślę, że nie był to kawałeczek złota i nie znalazłem pola złotonośnego. No niestety, tak bywa, że czasami trzeba odpuścić i na dziś odpuszczam. Trzymajcie się, do usłyszenia.